Czasem jedno zdjęcie potrafi powiedzieć więcej niż 1000 słów, ale są historie, które trzeba opowiedzieć do końca, żeby naprawdę je zrozumieć. To jest Titus. Kiedy pierwszy raz zobaczyła go pani Ewa, był cieniem psa. Zabrany ze schroniska w Wojtyszkach w stanie, który łamał serce. Wychudzony, schorowany, jakby stracił już nadzieję, że ktoś jeszcze o niego zawalczy. Spędził tam 10 długich lat. 10 lat czekania, samotności i dni, które wyglądały tak samo. Ale czasem wystarczy jedna decyzja, jedna osoba, która spojrzy i powie: nie zostawię cię. Tą osobą była pani Ewa. Dzięki pracy weterynarzy, ich zaangażowaniu i ogromnej miłości, którą mu dała, Titus zaczął odzyskiwać nie tylko zdrowie, ale i radość życia. I choć jego początek był trudny, dane mu było przeżyć kolejne 4 wspaniałe lata w kochającym domu. To już nie był ten sam pies. To historia o tym, że nawet po 10 latach wszystko może się zmienić. Dziś Titusa nie ma już z nami, ale miałam ten zaszczyt zatrzymać jego historię na dłużej. Przed tobą pamiątkowa figurka Titusa. Jego historię, namiastkę w zasadzie jego historii mogliście posłuchać we wstępie tego filmu, a ja mam zaszczyt stworzyć jego podobiznę. Dostałam jego sierść, także jest dołączona do figurki i tutaj umieściłam ją w formie takiego serduszka. Można to zrobić, można przesłać mi sierść. Dosłownie potrzebna jest szczypta tej sierści. Jest ona uwieczniona na filmie, na jednym z moich takich krótkich filmików, shortach i reelsach, więc można zobaczyć, ile tak naprawdę potrzebuję tej sierści, aby dołączyć ją do figurki. Figurka zrobiona jest na szkielecie z drutu, tak jak to u mnie jest tradycyjnie. Można ją czesać, także bez obawy, że coś tutaj wypadnie. Także jak figurka się zakurzy, to można ją doprowadzić do stanu początkowego. I powiem Wam, że Titus był bardzo wdzięcznym modelem do tworzenia. Przez tą jego urodę zauważyłam, że psy szorstkowłose i takie psy z długą sierścią tutaj na pyszczku bardzo są wdzięczne do tworzenia, co możecie też zresztą zobaczyć. Łapy wyginają się w tej figurce, głowa też nieznacznie, na tyle, ile pozwala ta wełna, która jest ubita na szyi. W zależności od tego, jak duża grubość jest wełny na szyi, to powoduje, że albo się bardziej wygina ta szyja, albo mniej. No Titus był taki okrąglutki, odzyskał siły u pani Ewy i wyglądał bardzo dobrze w swoim domku. A jak wyglądał po tym, jak wyszedł z Wojtyszek, które były w zasadzie, jeżeli się orientujecie albo nie, to Wojtyszki były takim obozem zagłady dla zwierząt. Miały być schroniskiem, a okazało się całkiem inaczej. Chylę czoła, pani Ewo, przed panią za to, co pani zrobiła dla tego psa. I powiem wam, że pani Ewa nie jest jedyną osobą, dla której tworzyłam figurki, a ich psy były ze schronisk. Było ich wiele, ale pani Ewa pokazała mi to zdjęcie, jak on wyglądał na samym początku, które po prostu rozdarły mi serce i chciałam wam go pokazać i przedstawić jego historię. I myślę, że figurka jego oddaje jego wygląd może nie w 100%, ale jest bardzo podobny oryginałowi. I w ten sposób chciałam też podziękować pani Ewie za to, co zrobiła dla niego i dziękuję wszystkim osobom, bo wiem, że i Messi, i Bayer, i wiele innych psów, które stworzyłam, były ze schroniska, więc dziękuję tym wszystkim osobom za to wielkie serce, jakie okazują tym zwierzętom. Tak, także tak wygląda Titus.
w całej okazałości. I serdecznie Was zapraszam do składania zamówień u mnie. Będę bardzo wdzięczna za wszelkie zamówienia. A Wam, którzy oglądają ten film, za wszelkie komentarze pod tym filmem i udostępnienia Tajtusa dalej. Prawie zapomniałabym Wam powiedzieć, że tradycyjnie zaraz zobaczycie zdjęcia z mojej sesji zdjęciowej oraz film. Teraz to już naprawdę koniec. Do zobaczenia w kolejnym wideo.